Witam w pierwszym odcinku wideorelacji, w której postaram się przedstawić proces budowy włoskiego, ciężkiego krążownika Zara. Jest to kartonowy model wydawnictwa WAG, opracowany w skali 1:200 przez pana Romana Cholewiaka. Na wysokiej jakości kartonie otrzymujemy 26 arkuszy z częściami. Tutaj widać, że pierwsze drobne elementy zostały już wycięte, a w budowie pomagają 64 szczegółowe rysunki montażowe. Elementy dodatkowe, jakie będą użyte, to wręgi wycinane laserowo. Cięcie wygląda bardzo precyzyjnie, zobaczymy jak będzie w praktyce. Metalowe lufy oraz laserowe drabinki, relingi i tym podobne. Jako że model po ukończeniu będzie miał 92 cm długości, aby oszczędzić miejsce na stole, w pierwszej kolejności wykonam całą zabudowę pokładu, a w końcowym etapie prac montaż kadłuba oraz elementy wykończeniowe. Pierwszymi elementami, które zostaną wykonane, będą te oto nadbudówki. Mam już partię wyciętych elementów. Następne w kolejności będzie retuszowanie krawędzi. Niektóre z nich będą retuszowane po sklejeniu, na przykład bryły, a wszystkie płaskie pokrywy, drzwi, tego typu elementy będą retuszowane przed przyklejeniem. Do retuszu używam zwykłej emulsji akrylowej do ścian. Jest to tester koloru, który można sobie według wzornika w każdej markecie budowlanym dorobić. Bardzo duży wybór. Staram się to robić w miarę suchym pędzlem. Po namoczeniu w farbie wycieram go jeszcze kilka razy w chusteczkę. Kiedy pędzel jest w miarę suchy, wtedy możemy uniknąć rozmazywania się farby. Poza interesujące nas krawędzie. Stosuję przy tym zasadę, że element odwracam stroną kolorową do siebie, a pociągnięcia pędzla wykonuję tak jakby od strony spodniej w kierunku strony wierzchniej. Wtedy nawet jeżeli zdarzą się podcieki farby, to podcieka ona na tą stronę, która będzie i tak niewidoczna. Pozostawia nam stronę
widoczną, czystą i nienaruszoną. Na chwilę obecną to wszystkie elementy, które będę retuszował na tym etapie. Starałem się robić to jak najdokładniej, jak najbardziej precyzyjnie, gdyż jest to jeden z podstawowych elementów wpływających później na wizualny odbiór modelu. W tym miejscu natomiast mieliśmy nadrukowaną imitację siatki. I będzie to pierwszy element, który postanowiłem dorobić własnoręcznie. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Fragment takiej siatki wklejam wycięty wcześniej otwór. Uzyskujemy taki oto efekt. Siatka ta jest oczywiście pozyskana z elementów zlewów z kranu. Każda pewnie ma do czynienia z taką siatką. Będę malował ją na końcu, gdyż będzie po prostu wygodniej utrzymać w całym elemencie. Bez problemu da się to pomalować po wklejeniu. Siatkę wklejam na rozrzedzony wikol. Mimo że jest to klej do drewna, do papieru, to taki drobny metalowy element utrzyma również. Dla pewności od strony zewnętrznej krawędzie również smaruję delikatnie wikolem rozrzedzonym. Staram się przy tym nie zalać oczek. Farby, jakich używam, to pozostałości po przygodach z modelami plastikowymi. Akrylowa, czarna. Następnie przystępuję do malowania siatek. Robię to tą samą farbą, którą używam do retuszu. Oczywiście staram się nie pozalewać oczek. Na potrzeby relacji jest to oczywiście proces przyspieszony i skrócony. W normalnym tempie zajmuje to o wiele dłużej, gdyż wymaga dużej staranności i dokładności. Elementy poretuszowane, siatka wklejona, farba, klej wyschły. Można więc przystąpić do finalnego montażu elementu. Wszystkie krawędzie zgięcia zostały oczywiście od strony wewnętrznej zarysowane szpilką, czubkiem szpilki, aby w tych miejscach ładnie się zginały, równo papier nie pękał. Aktualnie wykonane mam następujące elementy.
Dzięki za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.